Cześć kochani! Dzisiaj od dłuższego czasu jestem pierwszy raz w kuchni z powrotem w JCC, ponieważ piekłam tort i babeczki urodzinowe, które przygotowałam na 13 urodziny JCC i jutro dzieciaki z frajdy będą się zajadać ciasteczkami i świętować nasze 13 urodziny. A ja dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak przygotować pyszny sernik na szawułot. I właśnie zastanawialiśmy się, dlaczego na szawułot spożywamy potrawy mleczne, więc ja znalazłam takie informacje, że generalnie jest taka bardziej mistyczna opowieść, że słowo mleko, czyli halaf, ma wartość 40, a 40 to jest liczba, którą Mojżesz spędził na Synaju, zanim otrzymał Torę. A druga, taka mniej mistyczna, to jest, że Żydzi na pustyni otrzymali Torę, w Torze było, że muszą spożywać pokarmy koszerne i nie zdążyli wykoszerować swoich garnków, więc mogli spożywać tylko potrawy mleczne, a to właśnie był szawułot. No więc generalnie to są takie dwa powody, dla których spożywamy teraz potrawy mleczne. No i właśnie ja przygotuję dzisiaj sernik, który będzie na kruchym spodzie, który możemy przygotować z takich właśnie ciasteczek, które rozdrabniamy sobie w melakserze i dwa takie opakowania mieszamy z 100 g rozpuszczonego masła i to się robi właśnie taka konsystencja mokrego piasku i to wysypujemy na dno do naszej foremki, nie będziemy tego robić. Ugniatamy tak bardzo mocno, żeby to było jak właśnie kruche ciasto, czyli po prostu musimy ugnieść porządnie na dnie naszej formy i tak ugniecione kruche ciasto wsadzamy na około 10 minut do piekarnika na 180 stopni. Więc ja wsadzam do piekarnika i teraz pokażę Wam, jak przygotować masę do naszego sernika. Więc potrzebujemy 5 jajek, z tego musimy rozdzielić żółtko i białko. Ubijamy białka na sztywną pianę i połączymy to z naszym serem. Potrzebujemy kilogram zmielonego półtłustego sera. Do tego dodajemy resztę naszych żółtek, czyli 5 żółtek, szklankę cukru pudru, 5 łyżek mąki ziemniaczanej, 100 g roztopionego masła, możemy dodać cukier waniliowy albo właśnie ja tutaj mam taki pastę z wanilii, albo na przykład też świeżej wanilii możemy dodać trochę. Tutaj właśnie jest wanilia, więc około, jeśli mamy taką pastę, to około tak pół małej łyżeczki tej pasty, żeby nie był zbyt intensywny smak, no bo to nie jest zbyt dobre. A co jeszcze w ogóle spożywamy na szawułot? Więc na szawułot spożywamy różnego rodzaju właśnie potrawy mleczne. W tym właśnie możemy sobie zrobić jakieś zapiekanki z serem, oczywiście pizza i różnego rodzaju naleśniki z serem są świetne. No więc generalnie lody oczywiście na deser w dużej ilości z bitą śmietaną. My co roku właśnie w JCC robiliśmy taką ucztę na szawułot i zawsze były u nas lody, więc na pewno wszyscy tęsknimy za szawułot obchodzonym w JCC. Tak, produkty wszystkie wymieszamy razem. Dodajemy teraz jedną skórkę z jednej otartej pomarańczy i jednej otartej cytryny, która doda świetnego takiego aromatu i świeżości. Dodajemy też około 1 łyżki cytrynowego soku, który doda takiego fajnego kwaskowatości naszemu sernikowi. Oczywiście możemy dodać tutaj potem, jeśli ktoś lubi, kandyzowane owoce typu jakieś, prawda, rodzynki,
Możemy też jakieś suszone owoce pokroić, jeśli lubimy. Ja dzisiaj zrobię z brzoskwiniami, które wcześniej odsączyłam z syropu na sitku i pokroiłam taką kostkę właśnie wielkości taka centymetr na centymetr, coś takiego. Więc tak właśnie, nie musimy tego miksować mikserem, wystarczy, że wymieszamy to szpatułą. Tylko po prostu musimy tak wymieszać, żeby wszystkie nasze składniki się połączyły. I potem będziemy piekli ten sernik w temperaturze właśnie 180 stopni. No i to już niestety trochę dłużej trwa, bo taki sernik musimy piec około 60 minut. Z tym, że na koniec już możemy po prostu trochę zmniejszyć tą temperaturę i go tak trochę właśnie, że tak powiem, bardziej suszyć. I potem nie wyciągamy od razu sernika z piekarnika, tylko uchylamy drzwiczki, gasimy temperaturę i zostawiamy go, żeby sobie przestygł w piekarniku, bo jeśli go wyciągniemy, to on by totalnie opadł i nie wyglądałby zbyt dobrze. Więc tak przygotowaną masę będziemy teraz nalewać na nasz spód. Na nasz spód, który się już zbrązowił. I tak właśnie nalewamy naszą masę. Nalewamy naszą masę i teraz od góry ja dam brzoskwinię. Możemy zrobić tak właśnie, że wstrząsnąć nim, żeby masa idealnie opadła. I teraz wkładamy brzoskwinię, po prostu musimy je tak trochę zagłębić palcem albo dać brzoskwinię, a następnie jeszcze przykryć warstwą sera. Tak, żeby owoce nie wystawały, tylko żeby były schowane. Więc ja jeszcze po prostu na górę nałożę małą warstwę masy, żeby to zakryć. Albo po prostu potem możemy właśnie szpatułą wyrównać. I na koniec właśnie jeszcze możemy uklepać, żeby połączył się idealnie spód kruchy z masą serową. I tak przygotowany sernik wsadzamy do piekarnika, tak jak mówiłam, na 60 minut, na 180 stopni, ale myślę, że tak 20 minut przed czasem możemy trochę zmniejszyć temperaturę, a potem właśnie zgasić i przy otwartych drzwiach wystudzić sernik. Na pewno będzie wspaniały. Można go podać z bitą śmietaną, truskawkami. Tak wygląda. Smacznego i szczęśliwego święta Szabłot. Hag Sameach.